Cześć, z tej strony Keyboarder Horder i dzisiaj patrzymy na Bontempi Basic BK32, czyli włoski produkt, który był przeznaczony, tak mi się przynajmniej wydaje, do szkół, ponieważ wygląda jak melodyka i był prawdopodobnie alternatywą dla melodyki lub fletu, zważywszy również na to, że z tyłu znajduje się nawet karteczka, gdzie można podpisać, jakby ktoś na przykład zgubił ten instrument w szkole. Instrument jest zasilany bateriami, jest też wejście na zasilacz, ale wielkość tego instrumentu sugeruje, że wszyscy raczej będą korzystać z okazji i zasilać go bateriami. Od lewej strony mamy tutaj regulację pitch, czyli możemy sobie ten instrument dostroić. Myślę, że na przykład jeżeli byłoby więcej takich instrumentów, można by było je odstroić i zrobić taki ładny efekt chorus. W tym momencie nastroiłem go tak idealnie pod A440, żeby nie było wątpliwości. Jest to instrument raczej cyfrowy, ale brzmi jak analogowy. Ma on 4 nutki polifonii, więc całkiem nieźle jak na taki mały keyboard, który ma 2,5 oktawy. No i jest to w zupełności wystarczające do zagrania jakichś prostych melodii. Nie ma oczywiście żadnej dynamiki ani aftertoucha, bo to zupełnie nie ta półka cenowa. Mamy tutaj tylko kilka możliwości regulacji. Regulacja głośności, którą można użyć w zasadzie jako taki zamiennik dynamiki, bo można to robić podczas gry. Jest przełącznik vibrato. Bez vibrato dźwięk jest jeszcze bardziej płaski. Z vibrato no nieco zyskuje, powiedzmy. I mamy tutaj tylko 3 opcje dźwięków, które w zasadzie są tą samą falą, tylko w różny sposób przefiltrowaną. Pierwszy brzmi tak, drugi jest nieco jaśniejszy, a trzeci jest, można powiedzieć, kombinacją pomiędzy tymi dwoma. Z prawej strony mamy tutaj wbudowany głośnik, jest też wyjście stereo na słuchawki, po którym właśnie nagrywam. Był tutaj też statyw na nuty, ale tego akurat nie udało mi się dostać w komplecie. Ogólnie instrument jest dosyć rzadki, rzadko kiedy się pojawia. Jest pełno produktów firmy Bontempi, ale ten jest dosyć unikatowy. Unikatowe jest też to, że w przeciwieństwie do większości produktów tej firmy, zwłaszcza współczesnych, ten jest całkiem solidnie wykonany. Ten plastik trzyma się kupy, te przełączniki są solidne. Dźwięk, mimo tego, że prosty, jest, że tak powiem, uczciwy, nie ma tutaj żadnej ściemy. Mamy tutaj też ułatwienie w postaci cyferek nad klawiszami. Prawdopodobnie były dołączone do tego takie songbooki, gdzie można było dużo łatwiej zagrać melodię, korzystając tylko z numerków bez znajomości nut i klawiatury. No i cóż, to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o skojarzenia, które mi przychodzą. No to jest to instrument, który brzmi podobnie jak jakieś tranzystorowe organy z lat 70. No i ogólnie w różne prymitywne instrumenty z początku lat 80. Mimo to jednak ma niewątpliwy swój czar, może w tej prostocie. Klawiatura pozwala na takie bardzo szybkie glajdy. Można powiedzieć, że prawie jak w Hammondach, chociaż brzmienie oczywiście w ogóle nie przypomina. Ale mimo wszystko instrument jest całkiem spoko, także jak znajdziecie gdzieś na aukcji, ktoś nie będzie chciał dużo hajsu, to polecam. I to wszystko w tym odcinku. Dziękuję i pozdrawiam.